odkrywamy pomorskie. Miejsca bardzo znane i te może troszkę zapomniane. Nazywam się Katarzyna Czajkowska. Zapraszam. Widoczny z daleka, nie do przeoczenia, stanowi punkt obowiązkowy każdej wycieczki na Pomorze. Wybudowany z kilkudziesięciu milionów cegieł. Zniszczony w przeszło 60% podczas działań wojennych w roku 1945. Dom główny zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny, domu niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków. Po II wojnie światowej odbudowany bardzo pieczołowicie, wpisany na listę UNESCO. To zamek w Malborku. W XIII wieku Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków nad Dolną Wisłę, żeby bronili Mazowsze przed najazdami Prusów. Zakon dość szybko usadowił się na tych terenach i w ciągu 50 lat zdobył i podbił Prusy i Prusów. Lokowano około 90 miast. Krzyżacy wybudowali sieć około 120 zamków. Oczywiście żaden nie mógł równać się z domem głównym w Malborku. Pałac Wielkich Mistrzów malborski dorównywał w owych czasach najlepszym i najwspanialszym rezydencjom na zachodzie Europy. Symbolem zamku w Malborku jest Madonna, patronka zakonu. Dzisiaj zrekonstruowana, w średniowieczu była największą rzeźbą w Europie, ponad 8 metrów. W średniowieczu pokryta mozaiką wenecką, dzisiaj tesserami, czyli ponad 300 000 kosteczek szklanych z 2 rodzajów szkła weneckiego z wtopionymi płatkami złota. Cały zespół zamkowy składa się z 3 części. Przedzamcze, zamek średni i zamek wysoki. Dzisiaj mieści się tutaj muzeum z bardzo ciekawymi zbiorami broni, bursztynu, a także świadectwami władztwa polskiego na tych terenach po wojnie 13-letniej. Zamek to jednak przede wszystkim świadectwo życia średniowiecznego mnicha, rycerza. To tutaj toczyło się życie w państwie zakonnym, w domu głównym. To tu, pośród piątkowych postów i godzin liturgicznych, przyjmowania i wysyłania poselstw, ale to również tutaj organizowano uczty dla znamienitych gości. Może takie jak ta wydana przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode na cześć króla Kazimierza Wielkiego. Jak przyjął wielki mistrz polskiego króla? Może tak, jak księżnę Annę Witoldową albo księcia Lancaster tu, w wielkim refektarzu. Puzonów i fletów głośne granie poprzedzało każde zdanie. Każdym razem wnoszą sługi złotych naczyń szereg długi. Z nich zalatuje woń przyprawy usmażone, upieczone, na stół rzędem ustawione. To jest wyciąg z takiego opisu uczty, jaka się odbyła tutaj właśnie pod koniec XIV wieku. Każda uczta wymagała odpowiedniego przygotowania i postawienia na stole. Ale reguła zakonna, punkt 13, mówił, że mięso dozwolone było 3 razy w tygodniu, czyli w niedzielę, wtorek i czwartek. A w pozostałe 3 dni w tygodniu można było spożywać ser i jaja, zaś w piątki należało jeść postne potrawy. Ale wizyta znamienitych gości wymagała odpowiedniego sztafarzu. To też na każdej uczcie królowały różne rodzaje mięs, bywały też i ryby wędzone, faszerowane. Podawano różne rodzaje kasz, ryż. Do tego były warzywa, takie jak marchewka, cebula, czosnek czy chrzan. Do tego oczywiście musiały być przyprawy. Szafran, pieprz, gałka muszkatałowa czy goździki. A podawano owoce, chociażby jabłka czy cytrusy sprowadzane specjalnie. No i oprócz tego przecież musiały być desery. A desery co to było? To były na przykład jabłka faszerowane słodkim nadzieniem, czy keksy, czy konfitury albo powidła.
Wszystko popijano winem sprowadzanym specjalnie z Hiszpanii, z Włoch czy z Portugalii. Takie to były uczty. Życie zakonne braci rycerzy, zgodnie z regułą i w zgodzie z 3 ślubami zakonnymi, pośród godzin liturgicznych toczyło się tutaj, w kościele. Jesteśmy na Zamku Wysokim, przed kościołem Najświętszej Maryi Panny. Sam kościół odbudowany po kataklizmie II wojny światowej, ale wszystko przetrwała brama zwana Złotą i te drzwi średniowieczne. Wejdźmy do środka. Zwiedzając kościół zamkowy, koniecznie trzeba spojrzeć w górę na świetnie zrekonstruowane całkiem niedawno sklepienia. Ale kościół to przede wszystkim centrum duchowe zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny, domu niemieckiego w Jerozolimie. Poczujmy tę atmosferę tutaj. Śmi. Według tradycji ten symbol, diabełek ze skrzyżowanymi nogami i ze skrzydełkami nietoperza, był symbolem trafienia do Gdaniska. A co to takiego to Gdanisko? To wieża ustępowa. Jeżeli ktoś bardzo musiał iść na stronę, to miał do pokonania około 60 metrów. Czy to jedyne Gdanisko w państwie zakonnym? Nie. Jest jeszcze takie wielkie, znane na całym świecie, w Kwidzynie. Też Gdanisko. Jesteśmy w Kwidzynie. I w Malborku, i w Kwidzynie mniej więcej taka sama trasa do wieży ustępowej. Ale ta tu, z przepięknym widokiem. I to właśnie dzięki tej wieży ustępowej, dzięki gankowi do Gdaniska, wspartemu na potężnych filarach, zamek w Kwidzynie jest widoczny nawet z mostu na Wiśle. W XIII wieku Kwidzyn stał się stolicą utworzonej diecezji pomezańskiej. Zamek stał się siedzibą kapituły, zaś farę miejską podniesiono do rangi katedry. W XVI wieku, kiedy nastąpiła sekularyzacja państwa zakonnego, zamek stał się siedzibą administracji księcia pruskiego, zaś katedra została przystosowana do nowej funkcji dla nowego wyznania. Po rozbiorach Polski już w XVIII wieku Kwidzyn stał się stolicą Prus Zachodnich i w tym momencie przystosowano zamek do nowych funkcji, a także rozebrano 2 skrzydła zamkowe dla pozyskania budulca. Czyli teraz nie mamy skrzydła południowego i części skrzydła wschodniego. Na szczęście zostały 2 skrzydła zamkowe i piwnica. Zamek kapitulny diecezji pomezańskiej w średniowieczu, ale przenieśliśmy się na chwilkę do wieku XX. W tym to czasie bowiem zamek pełnił rolę sądu i więzienia, a nic nie robi większego wrażenia niż grube mury, niskie przejścia i wiadomości o tym, że gdzieś tu może trzymano więźniów. Śladem funkcji sądowej zamku w latach 20.
XX wieku są napisy na ścianach krużganków zachowanych, czyli północnego i zachodniego. Można je dzisiaj odczytać. W Zamku Kwidzyńskim mamy niebywałą możliwość przemieszczania się między epokami. Byliśmy w XX wieku, skoczyliśmy do niego ze średniowiecza i wracamy do średniowiecza, bo możemy się przemieszczać między piętrami klatką schodową w grubości muru. A to jest klatka schodowa średniowieczna. Wędrując po zamku i po epokach, koniecznie trzeba wstąpić tu, czyli do pomieszczenia dawnej kancelarii. To jedyne takie zachowane pomieszczenie w zamkach dawnego państwa krzyżackiego w Prusach. I tak myślę sobie, że kto wie, czy to nie tutaj przechowywał w kancelarii Jan z Kwidzyna spisane wizje mistyczki z Montowów Wielkich Doroty. A jak już tu jesteśmy, to trzeba koniecznie zerknąć na sklepienia, żeby zobaczyć wspaniale odrestaurowane polichromie. A propos Doroty z Montowów Wielkich. Wiele lat poszukiwano jej grobu, a tymczasem znaleziono pochówki 3 najprawdopodobniej wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego. Przy sposobności badań nad tak szczątkami, jak i ubiorem odkryto, że ubrani byli w 30 rodzajów jedwabi. Na tej podstawie pokuszono się o rekonstrukcję ich strojów. Możemy rekonstrukcję zobaczyć tutaj. A Dorotę? A Doroty wciąż poszukujemy. Zamek i katedra kwidzyńska to również świadectwo dobrobytu w państwie zakonnym. Ma Malbork swoją Madonnę, ma Kwidzyn swoją mozaikę ze świętym Janem, szczęśliwie zachowaną w oryginale. To jedna z 3 takich mozaik na północ od Alp, bo Złota Praga, stołeczny Malbork i pomezański Kwidzyn. Zespół zamkowo-katedralny to także duchowość. To w końcu dawna stolica diecezji pomezańskiej. Katedra rozbudowywana, przystosowywana do nowych funkcji z pocztem biskupów pomezańskich. Tak, to tutaj, to była stolica. Średniowieczne Pomorze to nie tylko duchowość zakonu krzyżackiego, to również inne zakony, między innymi cystersi. Wszyscy znają katedrę w Oliwie, kościół pocysterski, ale czy wszyscy pamiętają o wspaniałym kościele pocysterskim, dzisiaj katedrze w Pelplinie? Dzisiaj właśnie tu jesteśmy. Katedra taką rolę pełni kościół pocysterski w obecnych czasach, wybudowany w XIII wieku, kiedy cystersi osiedli na tych terenach i wyposażana przez wieki. I to zaraz pokażemy. Znajdziemy tu niemal wszystkie style. Zacznijmy od gotyku. To sklepienia, no i mury, ale to także świetna snycerka gotycka. Stalle, proszę Państwa, zakonne, opacka i przeorska. Mamy też i renesans, bo dolne stalle, siedziska, kolumienki i baldachim. Mamy także barok, jak ta stalla. Barok dominuje w kościele. 23 ołtarze barokowe, ale również malarstwo. Dominują 3 autorzy. Bartłomiej Strobel, Andreas Stech i Hermann Hahn. Za mną. Ołtarzu 3 obrazy
tak zwanego pomorskiego Rembrandta. Niesłusznie go tak nazywają, bo Hermann Hahn zastosował światło i cień jeszcze zanim Rembrandt o tym pomyślał. Jednak niewątpliwie największą atrakcją i pięknem tej katedry i miejscem dominującym oczywiście jest ołtarz główny, też barokowy, wysokości 25 metrów. Najwyższy w Polsce i drugi taki w Europie. Znajdziemy tu również rokokowe konfesjonały i sztukę XIX wieku, neogotyk, polichromię i również organy. A skoro mówimy o organach, to warto tutaj przyjechać w lecie, ponieważ rokrocznie odbywają się festiwale muzyki organowej. To nie tylko te organy, które z tyłu za mną widać, ale również barokowe organy boczne wtedy się odzywają. A przy sposobności wizyty w katedrze pelplińskiej odkrywamy nieznane, czyli poddasze, które wkrótce będzie udostępnione zwiedzającym. Podczas wizyty w katedrze pelplińskiej koniecznie trzeba odwiedzić też i Muzeum Diecezjalne, które jest pełne skarbów również ze średniowiecza. Ale niewątpliwie największym skarbem Muzeum Diecezjalnego jest Biblia Gutenberga. Jedyna w Polsce, jedna z kilkudziesięciu na świecie, oryginalna, pełne wydanie. Ale o tym powie nam ksiądz kanonik Pytlik, który jest konserwatorem diecezjalnym i wie o Biblii wszystko. W Pelplinie na Pomorzu znajduje się jedyny w Polsce zachowany dwutomowy egzemplarz Biblii Gutenberga. Jednej z 21 egzemplarzy w świecie, niektóre, 47 w całości, są zachowane fragmentarycznie. Jest to egzemplarz na papierze. Gutenberg wynalazł zasadniczo nie tyle druk, co ruchomą czcionkę. I z ruchomych na ołowie odlanych sztyftów składano zdania, od początku w 2 kolumnach, w 42 wierszach. Kiedy drukowano, korygowano na bieżąco błędy. Próbował również druku dwukolorowego, czyli niektóre ze zdań na początku wydrukowano również czerwonymi czcionkami, ale tutaj pewnie były jakieś błędy, zabrudzenia, przedłużenie pracy. I w ten sposób powstało dzieło, które jest hybrydą, czyli żaden z inkunabłów nie jest w 100% wydrukowany. Zawsze zostawiano miejsca na inicjały, ale stopniowo wprowadzano pewne udoskonalenia. Tymczasem pierwszy egzemplarz nie miał w ogóle karty tytułowej. To było po prostu kopia tego, co było w skryptoriach. Płynny tekst. Nie miał paginacji, czyli stron. Egzemplarz pelpliński wyróżnia się na tle innych również swoją dramatyczną historią, bo właściwie świadomie odnaleziony w XIX wieku w ramach zbiorów biblioteki stał się sławny na świecie jako pelpliński egzemplarz. Natomiast podczas wojny urządzono na niego prawdziwe polowanie. Na szczęście dla nas wywieziono go odpowiednio wcześniej do Warszawy, a tam przez Zaleszczyki wylądował w Bibliotece Polskiej, a po zajęciu Francji, w Anglii i w Kanadzie. Wrócił dopiero w 1958 roku do Polski, która co prawda wtedy jeszcze nie wolna, ale chciała mieć swoją kulturę u siebie. Zanim jednak wynaleziono druk, mnisi przepisywali księgi ręcznie. A gdzie? W skryptorium. Spacerując po krużgankach pelplińskich, trafimy na takie miejsce, gdzie możemy się sprawdzić w kaligrafii i wczuć się w rolę średniowiecznego mnicha. Jesteśmy w pomieszczeniu, które pełni rolę skryptorium i wciąż słychać tutaj skrobanie pióra gęsiego po pergaminie. Tutaj możemy przeżyć swoją pierwszą, a może jedyną przygodę z kaligrafią, ale od tego mamy skrybę Grzegorza. Szanowny skrybo Grzegorzu, czy możemy przerwać pisanie i podjąć się nauki? Myślę, że jeżeli się tutaj już pojawiliście, to myślę, że to jest nawet wasz obowiązek, żeby poznać tajniki
gotyckiej pisowni. Także zapraszam. Znajdujemy się w jedynym na północy kraju średniowiecznym skryptorium, które do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Każdy, kto pojawi się w Pelpinie, może wejść do tego miejsca, zobaczyć jego wnętrza, a nawet usiąść przy tym dębowym pulpicie, wziąć do dłoni gęsie pióro i spróbować swoich sił w średniowiecznej kaligrafii. Dawniej te miejsca były bardzo ważne ze względu na to, iż pełniły bardzo ważną funkcję, a mianowicie to tutaj produkowano książki. Jeżeli chcielibyśmy mieć kopię danej książki, to właśnie taki skryba jak ja siadał przy takim pulpicie i spędzając nawet kilka lat przy jednej pozycji książkowej żmudnie przepisywał literkę po literce. Odwiedziliśmy dzisiaj 3 symbole gotyckie Pomorza. Kończymy naszą dzisiejszą wędrówkę tu, w Malborku, na zamku. Dlaczego tu? Bo sam zamek w Malborku jest także symbolem trwania, symbolem starannej, powojennej odbudowy, ale także miejscem, gdzie można wysłuchać opowieści o średniowieczu, o czasach późniejszych, o zmianach, o duchowości i o sprawach całkiem przyziemnych, a także można wysłuchać legend, jakimi obrósł i zamek, i całe Pomorze od średniowiecza. Tak więc chodźmy, odwiedźmy zamek, także w dzień i także w nocy.